Wyobraź sobie Warszawę sprzed 170 lat. Bruk jeszcze nierówny, konie ważniejsze niż tramwaje, a pozowanie do zdjęcia trwało dłużej niż przygotowania do balu debiutantów. I nagle, bum, pojawiają się oni, pionierzy fotografii. Ludzie, którzy postanowili chwycić czas w garść i zamknąć go w szklanej płycie. Trzymali w rękach coś, co wyglądało jak skrzyżowanie walizki z prototypem machiny parowej, a w sercach mieli marzenie pokazać świat takim, jaki był. Bez filtrów, bez pozy, bez iluzji. W czasach, gdy selfie brzmiało jak nazwa egzotycznego pasztetu, ci ludzie tworzyli obrazy, które dziś mają w sobie więcej emocji niż niejeden bestseller historyczny, a czasem jeszcze więcej. Fakt pierwszy. Karol Beyer, człowiek, który sfotografował Rzeczpospolitą w chwili upadku. Gdyby polska fotografia miała swoje drzewo genealogiczne, na samym jego czubku siedziałby Karol Beyer, brodaty dżentelmen o oczach, które widziały wszystko i rękach, które potrafiły to zatrzymać w kadrze. Wyglądał jak bohater romantycznej opowieści, tylko zamiast szpady dzierżył obiektyw. Był jak XIX-wieczny Banksy, tyle że zamiast sprayu używał chemikaliów i światła. Warszawa, połowa XIX wieku. Miasto trochę prowincjonalne, trochę kosmopolityczne. Carat wdziera się drzwiami i oknami, ale Warszawa wciąż próbuje być sobą. I wtedy pojawia się on, Karol Beyer, z aparatem wielkości kredensu i ambicjami większymi niż carska cenzura. Zaczyna skromnie od dagerotypii zdjęć na wypolerowanych srebrnych płytkach, które wymagały więcej cierpliwości niż gra w szachy z samym sobą. Proces przypominał alchemię. Opary, rtęci, jod, ciemnia i modlitwa, by model nie mrugnął w złym momencie. Ruch zapomnij. Jedno kichnięcie i zdjęcie szło do kosza. Ale Beyer nie był człowiekiem kompromisów. Zaczął fotografować Warszawę, jej kamienice, zaułki, ludzi, których nikt wcześniej nie uważał za godnych portretu. Mieszczanie, rzemieślnicy, uliczni handlarze, dla niego każdy był historią. Jego zdjęcia to nie tylko obrazy, to dokumenty społeczne, które ważyły tyle, co cegła w murze pamięci narodowej. Potem przyszła historia, jak zwykle bez pukania. Rok 1861, patriotyczne manifestacje, rosyjskie wojsko, atmosfera gęsta od zapachu prochu i buntu. I wtedy Beyer robi coś, czego nikt wcześniej nie odważył się zrobić. Fotografuje demonstracje. Tłumy na placu Zamkowym, barykady, zamieszki, to wszystko ląduje w jego kadrach. Wyobraź sobie dzisiejszego reportera wojennego, który z dronem w ręku ląduje w środku XIX-wiecznej rebelii. To był Beyer. Karscy urzędnicy, rzecz jasna, nie byli zachwyceni. Zaczęli się nim interesować z takim zapałem, że gdyby żył dziś, miałby prywatnego agenta służb specjalnych na ogonie. Beyer trafił do więzienia, bo jego zdjęcia były nie tylko obrazami, ale i dowodami, a władza nie lubi, gdy ktoś pokazuje, jak naprawdę wygląda jej panowanie. Po wyjściu z więzienia Beyer nie wrócił do robienia komercyjnych portretów dla bogaczy. Mógłby fotografować damy w krynolinach i zarabiać jak dzisiejszy influencer na weselach. Ale nie. Wolał dokumentować to, co trudne i prawdziwe. Ruiny po powstaniu styczniowym, zmęczone twarze, fragmenty kraju, który znikał z mapy. To nie była fotografia, to był akt oporu. Beyer nie malował Polski romantycznej, jak Matejko. On pokazywał ją nagą, zakrwawioną, ale wciąż żywą. Jego kadry miały siłę rażenia większą niż niejeden telewizyjny reportaż. Kim był naprawdę? Urodzony w 1818 roku, Niemiec z pochodzenia, Polak z wyboru, studiował w Berlinie, wrócił do Warszawy i rzucił się w wir życia artystyczno-intelektualnego. Znał Norwida, czytał Mickiewicza, a o fotografii pisał jako pierwszy polski krytyk tej sztuki. Był nie tylko praktykiem, ale i teoretykiem,
historykiem sztuki, numizmatykiem, zbierał monety, nie lajki i kolekcjonerem. Jego domowe archiwum mogłoby dziś być fundamentem muzeum. W 1845 roku otworzył pierwsze stałe atelier fotograficzne w Warszawie. Można powiedzieć, że wtedy fotografia w Polsce dostała meldunek. Karol Bayer to nie tylko pierwszy fotograf polski, to kronikarz narodu bez państwa, człowiek, który w czasach represji potrafił cyknąć zdjęcie z przesłaniem. Jego kadry to czarno-białe ciosy prawdy, które mówią więcej niż setki raportów i poematów. Fakt drugi. Jan Mieczkowski, mistrz portretu z klasą i brodą. Jeśli Karol Bayer był buntownikiem z aparatem, to Jan Mieczkowski był jego eleganckim bratem, perfekcjonistą, który potrafił wydobyć duszę człowieka i zamknąć ją na papierze albuminowym. Gdyby żył dziś, fotografowałby redaktorów Vogue'a, noblistów i królowe, a jego Instagram pękałby w szwach od lajków. Urodził się w 1830 roku w Pińsku. Zamiast nudnego CV miał coś lepszego – instynkt artysty i nosa do nowinek technologicznych. Studiował w Moskwie, potem w Paryżu i tam, w mieście świateł, złapał fotograficznego bakcyla. Ale Mieczkowski nie chciał po prostu robić zdjęć. On chciał tworzyć wizerunki, budować osobowości na obrazie, dawać ludziom to, co wcześniej oferowało tylko malarstwo. Był pierwszym w Polsce, który zrozumiał, że fotografia to nowy portret dworski, szybszy, tańszy i bardziej demokratyczny. Król, szlachcic, artysta, nauczyciel, każdy mógł wyglądać jak z okładki. W 1857 roku otwiera swoje atelier przy Nowym Świecie w Warszawie. Lokalizacja? Prestiżowa jak dzisiejsza Piąta Aleja. Styl? Klasa sama w sobie. Wchodziłeś tam jak do galerii sztuki, lustra, tła, statywy, wachlarze rekwizytów i światło, które Mieczkowski ustawiał z precyzją godną Leonarda da Vinci. Ludzie walili drzwiami i oknami. A gdy ktoś siadał na jego krześle, czuł się jak model Velasqueza, nieruchomy, spięty, pełen nadziei. Bo zdjęcie od Mieczkowskiego to nie była zwykła fotka. To był bilet do społecznego awansu. W tamtych czasach portret fotograficzny był jak dzisiejsze zdjęcie profilowe na LinkedInie, tyle że bez Photoshopa i z jedną próbą. I właśnie dlatego Mieczkowski był geniuszem. Potrafił uchwycić charakter, dumę, emocje, zanim migawka zdążyła powiedzieć klik. Fotografował Mickiewicza, choć późno, Norwida, Kraszewskiego, Traugutta. Był jak XIX-wieczna Annie Leibowitz, tylko z brodą jak teatralna kurtyna. Jego siłą było to, że nie stawiał bariery między artystą a zwykłym człowiekiem. W jego obiektywie nauczyciel wyglądał jak poeta, a urzędnik jak minister. Umiał tak ustawić światło i sylwetkę, że na zdjęciu każdy stawał się swoją najlepszą wersją, bez filtrów, ale z godnością. Mieczkowski był też technologicznym frikiem. Sam projektował sprzęt, eksperymentował z technikami, od mokrego kolodionu po papiery albuminowe. Był jednym z pierwszych, którzy wprowadzili zdjęcia kabinowe, małe portreciki do wklejania w albumy rodzinne, coś w rodzaju wczesnego Instagrama. A jakby tego było mało, miał filie zagraniczne. Prowadził atelier w Petersburgu, w samym sercu Imperium Rosyjskiego, gdzie portretował arystokrację i damy z minami w stylu smutek to moda, ale w środku aż iskrze. Pod koniec życia fotografia stawała się coraz bardziej masowa. Pojawiły się tańsze technologie, większa konkurencja, ale Mieczkowski pozostał wierny klasyce. Jego zdjęcia wciąż wyglądały jak obrazy olejne z duszą. Zmarł w 1889 roku, zostawiając po sobie nie tylko setki portretów, ale nowy kanon piękna i godności w fotografii. Jego prace to kapsuły czasu, w których zamknięta jest dusza epoki. Fakt trzeci.
Konrad Brandel, James Bond z kamerą. Gdyby XIX wiek miał swojego Q z filmów o Bondzie, byłby nim Konrad Brandel, człowiek, który nie tylko robił zdjęcia, ale budował własne aparaty, testował nowe techniki i fotografował z ręki, gdy reszta świata uważała, że bez statywu się nie da. Był jak Tesla fotografii. Zamiast prądu używał światła, chemii i uporu. Warszawa, połowa XIX wieku. Na ulicach dorożki, w powietrzu kurz i zapach węgla. A wśród tego wszystkiego młody Brandel, syn bogatego kupca, który mógłby spokojnie handlować zbożem lub siedzieć w kancelarii. Ale nie. Jego kręciły fizyka, optyka, eksperymenty i obraz. Uczył się w Instytucie Politechnicznym w Paryżu, gdzie fotografia wciągnęła go jak wir dzisiejszego TikToka. Zrozumiał, że przyszłość należy do tych, którzy nie tylko pstrykają, ale tworzą narzędzia do pstrykania. Po powrocie do Warszawy zaczął swoją karierę i to w wielkim stylu. Jego największy hit? Fotorewolwer. Nazwa brzmi jak z westernu i słusznie. To była prawdziwa broń masowego obrazowania. Fotorewolwer pozwalał robić zdjęcia z ręki, bez statywu, bez godzin pozowania, bez krzyku „nie ruszaj się, bo wyjdziesz jak duch”. W epoce, gdy zrobienie zdjęcia kota wymagało cierpliwości mnicha, Brandel powiedział: „A może by tak szybciej?” I zrobił to. Skonstruował aparat z mechanizmem przypominającym bęben rewolweru, który umożliwiał szybkie naświetlanie. Można było cyknąć przechodnia na ulicy i czmychnąć, zanim ten się zorientuje. Gdyby miał Instagrama, byłby królem street fotografii. Brandel nie znał słowa niemożliwe. Gdy inni uczyli się ustawiać modela na tle kolumny i palm, bo to był wtedy lans, on wsiadł do balonu. Tak, do balonu. Zainstalował aparat na platformie i robił panoramy Warszawy z powietrza. To jakby ktoś w XIX wieku zbudował drona z płótna i drewna. Brandel był pierwszym polskim fotografem lotniczym, zanim ktokolwiek wymyślił ten termin. Ale to nie wszystko. Eksperymentował też z fotografią stereoskopową, zdjęciami, które po obejrzeniu przez specjalne okulary dawały wrażenie głębi. To było jak VR epoki analogowej. Ludzie patrzyli w soczewki i czuli, jakby mogli wejść do Warszawy. Zero kabli, zero prądu, tylko nauka i pasja. Brandel był też intelektualistą. Pisał artykuły, wydawał tygodnik ilustrowany, gdzie publikowano ryciny na podstawie jego zdjęć. Był influencerem epoki, popularyzował naukę, dokumentował miasto, tłumaczył techniczne zawiłości zwykłym ludziom. A przy tym miał styl. Jego autoportrety pokazują faceta z zawadiackim spojrzeniem i brodą, która wyglądała, jakby analizowała świat razem z nim. Zmarł w 1920 roku, dożywając niepodległej Polski. Zostawił po sobie nie tylko zdjęcia, ale filozofię fotografii jako dynamicznej, nowoczesnej sztuki. W czasach, gdy fotografowie byli rzemieślnikami, on był wynalazcą przyszłości. Fakt czwarty. Awangarda ciemni. Kobiety z aparatem w dłoni. Wyobraź sobie damę z XIX wieku, gorset, wachlarz, nie wypada na każdym kroku i zero prawa wyborczego. A teraz wyobraź sobie, że ta sama dama zrzuca rękawiczki, zakłada fartuch, odpala chemikalia i wchodzi do ciemni z aparatem w ręku. Co się dzieje? Rewolucja. Cicha, subtelna, ale rewolucja. Fotografia w tamtych czasach była trudna. Ciężki sprzęt, toksyczne opary, statywy większe niż dzieci i stereotypy, które mówiły, że to męska robota. A jednak kobiety tam były i robiły to lepiej niż niejeden facet. Z wyczuciem, intuicją i odwagą, której brakowało nawet dzisiejszym algorytmom. Weźmy Wandę Schumann. Działała na przełomie XIX i XX wieku, kiedy kobiety w zawodach technicznych były rzadkością. Robiła portrety, które iskrzyły psychologiczną głębią. Dzieci, starsi ludzie, osoby z marginesu,
W jej kadrach stawali się bohaterami, bez patosu, bez sztuczności. Jej zdjęcia były jak nowele bez słów, a każde mówiło: patrz, to też człowiek. Potem mamy Jadwigę Golcz, kobietę rakietę. Artystka, reporterka, aktywistka i właścicielka atelier w Warszawie. Tak, właścicielka. W epoce, gdy kobiety nie mogły głosować, ona prowadziła biznes w męskiej branży. Jej studio przyciągało poetów, artystów, inteligencję i zwykłych ludzi, którzy chcieli portret z duszą. Organizowała wystawy, pisała o fotografii, działała społecznie. Fotografowała biedotę, codzienne życie, ludzi dada spoza kadru. Jej zdjęcia trafiały do prasy, choć sama obecność kobiety w redakcji była wtedy ekscentryzmem. Było ich więcej, anonimowe fotografki, siostry, żony, córki właścicieli zakładów, które nie figurowały na szyldach, ale często robiły większość roboty. Ustawiały modele, kadrowały, wywoływały zdjęcia. Ich nazwiska ginęły w cieniu, bo historia lubi pomijać tych, którzy nie stali na scenie. Ale to one ustalały kompozycje w wielu warszawskich i krakowskich atelier. Ciemnia była ich strefą wolności. Tam mogły być sobą. Kobiety patrzyły inaczej. Mniej monumentalnie, więcej emocji. Mniej wojen, więcej codzienności. Ich zdjęcia miały w sobie mikronarracje, które dziś poruszają bardziej niż niejeden film. Zmarły w ciszy, ale ich obrazy wciąż mówią. Fakt 5. Jak fotografia zmieniała Polskę. Od caratu do II Rzeczypospolitej. Gdy masz kraj bez państwa, cenzurę twardszą niż beton i sąsiadów, którzy chcą wymazać wszystko, co polskie, fotografia staje się ostatnią linią obrony pamięci. Po powstaniach, listopadowym, styczniowym, przychodziły klęski i represje. Ale od połowy XIX wieku pojawił się nowy gracz. Zdjęcia ruin, rannych, ludzi wychodzących z więzień. Karol Beyer po powstaniu styczniowym stworzył serię fotografii warszawskich ruin. Nie były romantyczne, były bolesne i przez to prawdziwe. Fotografia nie dawała się zagadać propagandą. Obraz działał jak cios, natychmiastowy, niezaprzeczalny. W drugiej połowie XIX wieku modne stały się albumy fotograficzne. Arystokracja, mieszczanie, nawet chłopi chcieli mieć zbiory zdjęć, rodzin, majątków, miejsc. To nie był tylko sentyment. Album był deklaracją: oto jesteśmy, oto nasza ziemia. W kraju, który znikał z mapy, zdjęcie było świadectwem istnienia. Po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku fotografia eksplodowała. Ulice Warszawy pełne były fotografów, gazety publikowały fotoreportaże, portrety Piłsudskiego wisiały w domach. Każde zdjęcie robotnika w Gdyni, dzieci w wiejskiej szkole budowało obraz odradzającej się Polski. Ale najważniejsze były kadry zwykłych ludzi: chłopów, Żydów, Romów, mieszczan. To one pokazywały prawdziwą II Rzeczpospolitą, mozaikę kultur, klas, obyczajów. Wojna przyniosła nowe ruiny, ale każdy, kto miał aparat, stawał się kronikarzem. Fotografia stała się pamięcią, a pamięć, jak wiadomo, jest najgroźniejszą bronią, gdy ktoś próbuje ją zniszczyć. Fotografia w XIX wieku była jak nauka w pieluchach, pełna cudów, ale i ograniczeń. Dagerotypia, z którą zaczynał Beyer, wymagała polerowania srebrnych płytek, kąpieli w chemikaliach i cierpliwości godnej świętego. Potem przyszedł mokry kolodion, szybszy, ale wciąż skomplikowany. Trzeba było przygotować płytę, naświetlić ją i wywołać, zanim wyschła. To jak gotowanie zupy w biegu. Na przełomie XIX i XX wieku pojawiły się suche płyty i papiery albuminowe, które uprościły proces. Fotografowie tacy jak Mieczkowski eksperymentowali z nowymi technikami, by uzyskać ostrość i głębię. A potem przyszła rewolucja – fotografia kolorowa.
W Polsce pionierem był Tadeusz Rzącyński, który w latach 20. XX wieku zaczął barwić zdjęcia, tworząc obrazy, które wyglądały jak akwarele. To był przedsmak tego, co dziś robią filtry na Instagramie, tylko z większym trudem i klasą. W czasach zaborów fotografia była nie tylko sztuką, ale i narzędziem walki. Carat używał jej do pokazywania swojej potęgi, portrety urzędników, zdjęcia wojskowych parad. Ale polscy fotografowie, jak Beyer, odwracali ten oręż przeciwko władzy. Ich kadry z demonstracji czy ruin były jak manifesty. W II Rzeczypospolitej fotografia stała się narzędziem budowania tożsamości. Zdjęcia z budowy Gdyni, portrety Piłsudskiego, obrazy odradzającego się państwa, wszystko to miało pokazać światu. Jesteśmy. Ale byli też tacy, którzy fotografowali biedę, wykluczenie, codzienne życie. Ich zdjęcia przypominały, że Polska to nie tylko parada, ale i walka o przetrwanie. Gdy dziś oglądamy stare zdjęcia z plamami, pęknięciami, złuszczonymi krawędziami, widzimy więcej niż ludzi w kapeluszach. Widzimy światy, które zniknęły, ale nie zostały zapomniane. Pionierzy fotografii to architekci pamięci. Ich obrazy to kapsuły czasu, które przypominają, kim jesteśmy.